Czekaj, Wi. Jesteśmy dzisiaj w dzielnicy Battersea w Londynie. Innymi słowy, znowu nas zawiodło na Londyn. Właśnie idziemy z Ivy na mały spacerek. Wybieramy się do Battersea Park. Także zobaczymy, co tam ciekawego znajdziemy. Ogólnie rzecz biorąc, to mój ostatni dzień pobytu, ale wcześniej nie miałem czasu za bardzo nic nagrać sensownego. Także postaram się coś zarzucić, żeby chociaż troszeczkę materiału było. Bo ogólnie rzecz biorąc, to przedwczoraj to na imprezę roboczą poszedłem. No, wigilia była taka wewnętrzna, tak? I wszystko odbywało się w hotelu The Raffles. On tak mniej więcej w centralnej części Londynu jest. Gdzieś teraz pewnie taki wrzucę mniejszy klip z tego, jak tam byłem. No i po imprezie zarąbiście było. Głos straciłem, bo wiadomo, dość głośno było. Ale piękny lokal, The Raffles w Londynie. Naprawdę wysokiej klasy lokal. I miło spędzony czas, spotkanie z przyjaciółmi z pracy. Teraz czas łapać taksówkę. As simple as that. Że już na taksi czekam. A się porobiłem, ale było świetnie w tym oto dość ekskluzywnym lokalu. No, także tak to mniej więcej z grubsza wygląda. Niestety bezpośrednich zdjęć wnętrza nie mogę pokazać, a przynajmniej nie bezpośrednio z imprezy roboczej. No bo jest to zamknięta impreza i raczej tylko dla osób należących do firmy i nie powinno to wychodzić na światło dzienne, tak w cudzysłowie to mówiąc. Także co mogłem, to pokazałem w tej kwestii i chodź, Iwi. I teraz będziemy szli sobie nad Tamizą wzdłuż, aż do tego parku wcześniej wspomnianego. O, idź, Iwi. Thank you. Come on. Małe przywitanie Iwi miała z innym pieskiem. Sorry, jak trochę trzęsę kamerą. Chodź, mała, chodź. I co ja mówiłem? Aha, no, że ten hotel w centrum, no taki dość ekskluzywny to jest hotel i no za dużo nie mogę z wnętrza pokazać niestety, dlatego na innych rzeczach się głównie skupimy i popatrzymy sobie na troszeczkę inne sprawy dookoła. Oraz poruszymy dzisiaj taki mały temat, a konkretniej chodzi mi o temat bezpieczeństwa w Londynie, w naszym aktualnym jego stanie. Także zapraszam. No więc jak to jest z tym całym bezpieczeństwem w Londynie? Gorący temat teraz już od dłuższego czasu, bo jak wiemy, ciągle słyszymy o tym, że ktoś czy to z nożem biega po Londynie, czy jakieś inne krzywe akcje. Ale chcę tak zaznaczyć, że
na samym już wstępie, że to nie jest tak, że na każdym kroku coś ci zagraża. Jest relatywnie bezpiecznie, tak jak w każdym ogromnym mieście. Idąc tak jak teraz, raczej nie muszę co chwilę się oglądać za siebie. A chciałbym zauważyć, że ja tak z perspektywy profilu to wpisuje się idealnie wręcz w kogoś, kogo można okraść, napaść, ponieważ nie najgorzej ubrany jestem. Come on, Ivy. Nie najgorzej ubrany jestem, więc już z daleka widać, że coś mogę mieć. Mam torbę przez bok, w której coś mogę mieć. Niosę kamerę, tak? To jest coś, co można już podbiec i wyrwać. No ja jestem takim trochę w tej chwili jak czerwona płachta na byka. Jak pineska widoczna na Google Maps. Jak tarcza do gry wrzutki, tak? Jeżeli ktoś by wypatrywał swojej ofiary potencjalnej, żeby ją okraść, no to w profilu bym raczej wypadł dość wysoko. Ale to nie jest tak powszechne zjawisko, żeby to się działo na każdym kroku. Są konkretne strefy i konkretne miejsca, gdzie to jest częstsze i są takie, gdzie po prostu to się za bardzo nie dzieje. Druga sprawa, że bardzo dużo aktywności kryminalnej odbywa się tutaj między gangami wewnętrznymi. Czyli jakiś tam gówniażerii, co biega w tych balaklawach, czyli kominiarkach takich. No i co rozprowadzają na przykład narkotyki po dzielnicy i walczą o terytorium. I wtedy właśnie najczęściej widzimy te filmiki z internetu, jak gdzieś tam z maczetami się ganiają, tak? No i siłą rzeczy relatywnie jest bezpiecznie. Nie jest tak, że musisz cały czas za plecy się oglądać i bać się w ogóle wyjść z domu, tak? Aczkolwiek nie można tego określić stuprocentowym bezpieczeństwem, bo sam fakt, że takie sceny dantejskie się dzieją w środku dnia, że możesz sobie iść miastem i nagle widzisz dwóch łebków, którzy się maczetami okładają, no to raczej nie można tego nazwać normalnym, tak? To samo przez siebie jest poniżej jakiejś normy społecznej i nie można tego określić bezpiecznym, tak? Tylko że jeżeli dobrze zauważycie, to zazwyczaj to jest nakierowane na jakieś bardzo konkretne osoby, dwie walczące między sobą, dajmy na to, a nie na losowo wybranych ludzi spośród tłumu. Ale niestety i takie ataki się dzieją. Ostatnio na przykład jeden facet, tak jak ja, właśnie z pieskiem na spacer wyszedł i już nie wrócił do domu. Bo jakiś szajbnięty gość mu po prostu zaserwował żelazo. Dodatek żelaza i to o wiele za dużo żelaza. No i też się nie spodziewał, to właśnie jest przykład sytuacji raczej bardzo niefajnej, bo szedł tak jak ja idę i ktoś go zaszedł od tyłu, tak? Więc nie do końca się możesz tego spodziewać, chyba że sobie wyrobisz nawyk, nie jako paranoję, rozglądania się non-stop dookoła. Także czy jest bezpiecznie w Londynie? Nie. Ale czy jest bezpiecznie na tyle, żeby móc normalnie chodzić, funkcjonować, żyć? Tak. Tylko trzeba się mieć trochę na baczności. No i oczywiście nigdy nie powinno tak być, żebyśmy się musieli mieć na baczności. Ale realia są inne niż to, co być powinno. Właściwie to nie wiem, jak wygląda to na przykład w Warszawie. Jak wysoki jest to odsetek kryminalnych takich sytuacji. Podejrzewam, że o wiele mniejszy, bo w Polsce jest raczej bezpieczniej pod każdym względem. Choć w kwestii porównania do Warszawy, tak jak mówiłem, wydaje mi się, że trochę mniej tego występuje w Warszawie, bo relatywnie Polska jest bezpieczniejszym krajem pod wieloma względami. Nawet stolica. Aczkolwiek Warszawa raczej na pewno nie jest powierzchniowo tak duża jak Londyn, więc to też się przekłada troszeczkę, bo tutaj jednak mamy różnorodność narodową rozłożoną na ogromnym obszarze i często podzielonym na poszczególne strefy, czyli mamy jakieś dzielnice, tak, jakieś Chinatown, jakieś bardziej, nie wiem, muzułmańskie części, jakieś części, które są dość mocno okupowane przez szeroko pojętą Europę, czyli na przykład Polaków, Litwińczyków i tak dalej.
Także to też trzeba brać pod uwagę. No ale ogólnie w kwestiach bezpieczeństwa, no nie oszukujmy się, to jest raczej dość naturalne w dużych miastach, w dużym stopniu. Bo każde duże miasto ma swoje problemy. Gdybyśmy na przykład się wybrali do Hiszpanii, zwłaszcza do, no nie wiem, Barcelony czy Walencji, no to przecież tam też są problemy, może trochę innej maści, nie są... Chociaż też nie do końca. Ostatnio słyszałem, że tam również wystąpił bardzo niefajny atak. Gość z maczetą jakoś wparował do domu do jakiejś rodziny. Przez ich drzwi balkonowe wybił szybę i się tam wbił, tak? Nie wiem, chyba nie było ofiar, bo zdążyli uciec, ale to nie zmienia faktu, że to był totalnie niespodziewany atak i zdecydowanie nie do końca taki na zasadzie planowany. To nie tak, że oni mu coś zrobili, czy mu podpadli. Byli naprawdę losowymi, potencjalnymi ofiarami, tak? Także ludziom po prostu odwala w dzisiejszych czasach i coraz więcej mamy takich krzywych sytuacji. A w takich krajach właśnie, znaczy w takich miastach Barcelona, Walencja na przykład największy problem jest z tak zwanymi pickpockets, czyli kieszonkowcami, tak? O, Iwi, splątałaś się, tak? Chodź tutaj. Chodź tutaj, łap. No i tu łapkę. O. Opa. No. Się udało, tak? Tak, czyli największy problem to są pickpockets w tej chwili, czyli właśnie kieszonkowcy. Wielu turystów się z nimi zmaga. No i z tym problemem no średnio jest w ogóle w jakikolwiek sposób to zwalczane, bo wydaje się jakby wręcz policja w jakimś stopniu brała w łapę łapówkę i po prostu nic z tym nie robiła, bo zdarzały się sytuacje, gdzie taką osobę aresztowano, bo ktoś ją złapał na gorącym uczynku, za rękę, jak to się mówi. No i dzień później policja już tę osobę wypuszczała, już on znowu chodził po ulicach, a przecież ewidentnie dokonał zbrodni i to zbrodni udowodnionej, złapany na gorącym uczynku. Więc jakim cudem zostaje on wypuszczony? No, to jest zagadka, nie? Idź, Iwi, żabo. Żabuno mała, idź. O. Także to jest właśnie jedna z takich, no enigma, powiedzmy. Może to korupcja, może to jakiś problem systemu, może brak miejsc w więzieniach, żeby przetrzymywać kogoś za coś, co by nazwali drobnym crime, taką drobną przestępczością. Aczkolwiek na przykład dla turysty to nie taka drobna przestępczość, bo jak masz cały swój dobytek ze sobą w postaci na przykład torby, portfela i na nim polegasz, bo jesteś w obcym kraju, a ktoś ci to najzwyczajniej w świecie wszystko zabrał i zostajesz bez niczego, a nie daj Bóg również bez paszportu, no to dla nich to jest kwestia życia i śmierci, tak? Bardzo fajne są te, nazwijmy to, blokowiska, co są nad samą Tamizą. Ładne widoki mają z balkonów. Nawet trochę relaksującej fontanny. No nic, ruszmy dalej. Już na miejscu się pewnie odezwę.
Tu mamy troszkę ładnie powycinanych z żywopłotu i roślin, takich troszeczkę labiryntów. Oczywiście latem to z pewnością lepiej by wyglądało, ale jako że ja jestem tutaj zimą, połowa grudnia, to nie można oczekiwać zbyt wiele. No, troszkę jak na złość dla mnie. Budynek jest w naprawie. To, co stoi przed nami, to jest London Peace Pagoda. Jest to taki budynek podarowany przez japoński zakon mnichów dla Brytanii. W bodajże 1853 roku go postawiono. Ja już wam mówię, zakon się nazywał Nipponzan Myohoji. No i został postawiony tak jako symbol właśnie tego, żeby panował pokój, bo ogólnie kiedyś tutaj mniej więcej na terenie tego Battersea Park odbyła się no bitwa dość taka krwawa, powiedzmy, w której to w 1829 roku Duke of Wellington brał udział w tej bitwie, który się później stał właśnie prime ministrem. I on tutaj walczył w pojedynku z Earlem of Winchelsea. I to właśnie wszystko się odbywało na tym Battersea Fields, czyli na tych polach tutejszych. No i niedługo później właśnie pojawia się nam ta cała buddyjska pagoda. Wygląda całkiem niesamowicie, jest większa niż myślałem. Naprawdę myślałem, że jest o wiele mniejsza niż jest. Ojejku, Iwi, czemu ty mnie tak splątujesz zawsze? O. Nie wiem, czy to widać, ale na narożnikach tych dachów są takie jakby dzwony zawieszone. O. No i to takie typowe wykończenie. A co znaczy pagoda? Właściwie do końca nie wiem, ale najbliższe tłumaczenie to jest chyba taki trochę od słowa temple, czyli świątynia, no jakiś rodzaj świątyni. Także też ciekawostka, że w ogóle stoi to tutaj jako prezent od japońskich mnichów. I jeszcze inna ciekawostka, że tą pagodą i nie tylko nią, bo również dużą częścią tego parku przez długi czas zajmowali się właśnie ci mnisi. Było ich tam około 50, jak dobrze pamiętam. I no, ich główną rolą było i pielęgnowanie tej świątyni, i pielęgnowanie tego całego terenu parku. W tej chwili nie wiem, czy nadal tak jest, że ich tutaj 50 jest, podejrzewam, że nie. Aczkolwiek jeszcze do niedawna przynajmniej jeden z tych mnichów tutaj wiem, że był, przebywał i mieszkał. Także bardzo ciekawe. Niestety do środka nie zajrzymy. No ale nie można mieć wszystkiego naraz, tak? No i jeszcze taka ciekawostka, że te pagody zazwyczaj mają 5 pięter. Ta ewidentnie ma 2 lub 3, co można ocenić po samych daszkach, bo są tylko 2, tak? A zazwyczaj jest to 5 daszków, a jest 5, ponieważ ma to reprezentować 5 żywiołów. Ziemię, wodę, ogień, powietrze i wiatr. Czyli albo Kapitan Planeta z tego powstaje, albo ten awatar z filmu The Last Airbender. No ale taka jest rzekomo symbolika tych świątyń po prostu. Teraz się zbliżam do bardzo ikonicznego miejsca. Jestem dalej oczywiście w tym Battersea Park. Tu mamy piękne jeziorko. Habitat dla dzikiego życia w tym miejscu. Ale głównie się rozchodzi o coś zupełnie innego. Chodźmy. A mianowicie o te 3 posągi, które tam stoją. Takie dość bezkształtne, aczkolwiek nieco humanoidalne.
I co w nich jest wyjątkowego? No to, że Jaś Fasola tutaj nagrywał swój film, swój sketch komediowy właśnie przy tych posągach. I tak te posągi wyglądają. O. Excuse me. Could you, if you'd be so kind, just press the red button. Okay. Move back. Right. Right up to it. Good. Okay. Now just try one more. Turn round. Actually face them. Just right the way round and face the women. I chwilę później chciał dostać fotkę z daleka. I przekazał aparat jakiemuś Anglikowi, który tędy przechodził. I poprosił go, żeby zrobił mu zdjęcie. Pewnie wam wstawię klip z tego. Ale puenta tego jest taka, że ten Anglik ostatecznie z tym aparatem zwiał i go ukradł, tak? Już tam nieważne, czy ten Jaś Fasola odzyskał ten aparat, czy nie. Ale to się świetnie wpisuje w dzisiejszy temat odcinka, czyli właśnie niebezpieczeństwa Londynu, takie jak kradzież czy jakaś inna forma napaści, tak? Jak widać, Mr. Bean, czyli Jaś Fasola, wyprzedzał swoje czasy i wiedział, jak może być. Także z tego miejsca się z wami żegnamy. Ja i moja piękna Iwi. Tak, Iwi? No, trochę pochodziliśmy, popatrzyliśmy, pogadaliśmy, parę tematów omówiliśmy i na tą wizytę z Londynu musi wystarczyć. Przy kolejnej pojawi się oczywiście więcej materiału. Chodź, Iwi. O, znalazła kolegów. Dobry pies, tak. Dobrze, Iwi. Grzeczna byłaś. No nic. Do następnego.